Samyang VAF to nowa seria obiektywów filmowych od producenta, który znany jest nie tylko z obiektywów fotograficznych, ale również z tych do zastosowań wideo. Dla przykładu, kto z Was nie zna obiektywów z serii VDSLR, czyli tych manualnych z zębatką do follow focusa. Ci, którzy filmowali lustrzankami, z pewnością przynajmniej raz mieli takiego Samyanga założonego na swój aparat. A jeden z bardziej pro, chociażby takie obiektywy Samyanga jak marka Xin. Oczywiście te obiektywy, o których ja wspominam, dla niektórych filmowców mają jedną taką małą wadę. Jaką? No taką, że są w pełni manualne, a to się nie wszystkim podoba. Ostrzenie na gimbalu nie jest zbyt proste, ale wracając. VAF, w skrócie Video Auto Focus. Myślę, że ta seria jest świetnym połączeniem wieloletniego doświadczenia właśnie zdobytego chociażby budując takie optyki jak VDSLR czy Xin, czyli takiego filmowego doświadczenia, również z doświadczeniem w budowie optyk fotograficznych, ale też Samyang świetnie posłuchał się rynku, a w zasadzie obserwacji z tego rynku, co się na nim dzieje i jakie są potrzeby. Mamy coraz mniej czasu, robimy coraz więcej produkcji, bardzo często są to krótkie produkcje na YouTube'a, Instagrama i dał to wszystko w tak niewielkim obiektywie, który myślę, że przypadnie Wam do gustu, ale nie tylko dlatego. Ten obiektyw, a w zasadzie cała ta seria ma jeszcze kilka bardzo ważnych i istotnych cech, o których opowiem za chwilę. Na samym początku szybka lista tego, co dostajemy w komplecie, kupując taki obiektyw. Oczywiście dostajemy pudełko, oczywiście dostajemy instrukcję obsługi i oczywiście dostajemy obiektyw. Obiektyw posiada dekielek front i dekielek z tyłu. Co jest jeszcze fajnego, to tak jak w typowych filmówkach mamy tutaj wgłębienie i widzimy, jaka to jest ogniskowa, czyli że na przykład mamy 24 mm. O, 24 mm. Miało być o 75. Moi drodzy, dlatego używam tutaj 24, żeby Wam pokazywać. 75 jest założona tutaj, chociażby z tego powodu, żeby pokazać Wam, że wygląd tych obiektywów jest taki sam. Tak, obiektywy z tej serii to jest wielki ukłon dla osób filmujących chociażby gimbalami. Tutaj w tej serii zastosowano, uwaga, wagę obiektywu taką samą, czyli czy mamy na pokładzie tą 75 czy 24, oba te obiektywy ważą identycznie i ważą 280 gramów. Do tego mamy taki sam, jak widzicie, identyczny wymiar. W skrócie, zakładamy drugi obiektyw, biała plamka, i bez ponownego wyważania filmujemy dalej.
A tak na samym starcie, co powinien mieć taki obiektyw filmowy? No oczywiście obiektyw filmowy musi mieć zębatkę. No i ten obiektyw również ma. Nie jest może ona tak toporna jak w obiektywach filmowych, jest nieco płytsza, ale przez to milsza w dotyku. Jeśli pracujemy, załóżmy, tylko aparatem z ręki, to bez żadnego problemu jesteśmy w stanie sobie tym pierścieniem poruszać, nie ślizga nam się, wszystko jest wspaniale. Ale jeśli chcielibyśmy na przykład używać chociażby takiego follow focusa, to bez żadnego problemu już ta zębatka nam tutaj pasuje i jesteśmy w stanie oczywiście zmieniać położenie chociażby ostrości czy przysłony, zmieniać za pomocą właśnie oto takiego follow focusa. Tak jak wspomniałem, cała seria VAF wyposażona jest w kilka fajnych dodatków. Pierwszy z nich to wbudowane dwie lampki tali, czyli takie lampki informujące nas o tym, czy kamera jest w zapisie, czy w trybie standby. No i w tym wypadku, tak jak widzicie, mamy zieloną diodę, czyli jesteśmy w trybie oczekiwania. Jeśli w tym momencie nacisnę rekord, lampka zaświeci się na czerwono i ta frontalnie, czyli osoba, którą filmujemy, będzie widziała, że jest filmowana. No i oczywiście też mamy z boku drugą lampkę, która informuje w gruncie rzeczy nas, że filmujemy, jeśli jesteśmy z boku. Tak naprawdę do czego to jest potrzebne? Jeśli załóżmy, ja filmuję siebie, w tym momencie wiem na 100%, że włączyłem zapis w kamerze. Nie ma problemu, jeśli jesteśmy na wyciągnięcie ręki, możemy zajrzeć, ok, rekord jest, jesteśmy w stanie, załóżmy się, filmować, ale jeżeli kamera już jest na statywie, no to w tym wypadku filmowanie siebie, czyli tak jak ja to robię w tej chwili, już byłoby utrudnieniem. Czy pracując z pilotem, no, z odpaleniem z pilota, jestem w zapisie, czy nie jestem? W tym momencie wiem na 100%, tak, jestem w zapisie. Oprócz samej lampki tali mamy jeszcze tutaj z boku, tak jak widzicie, przełącznik M1, M2. To jest tryb Mode 1, Mode 2, który możemy sobie oczywiście również sami skalibrować, używając stacji dokującej Samyanga. W tym momencie M1 to jest manual focus, jeśli jesteśmy w manualu, a M2 to jest przysłona. Czyli w tym wypadku, kiedy załóżmy ostrzymy sobie automatycznie, ale chcielibyśmy zarządzać jasnością w naszym obrazku, czy też głębią ostrości, w tym wypadku możemy przestawić na M2 i względem tego, co filmujemy, ustawiać sobie daną jasność, czy też głębię ostrości. W obiektywie również mamy przycisk taki funkcyjny, który tak jak pozostałe Mode 1, Mode 2 możemy sobie zaprogramować. I jest to tak zwany Focus Hold On, a w moim przypadku akurat ja sobie tutaj zaprogramowałem funkcję przechodzenia do profili kolorystycznych, jeśli chodzi o ten Sony. Czyli tak naprawdę dzięki takim dodatkom jesteśmy w stanie sobie skalibrować ten obiektyw pod własne elementy, skalibrować sobie chociażby przycisk funkcyjny, żeby mieć dostęp do jakiejś swojej funkcji, którą na przykład bardzo lubimy w swoim aparacie. Jeśli chodzi o budowę obiektywów, to większa część z tej serii jest oczywiście wykonana z tworzywa sztucznego. Na froncie posiadamy też specjalne zaczepy i styki do założenia chociażby dodatkowych akcesoriów z tej linii. Co to będzie? Starałem się znaleźć gdzieś w sieci, jakie to będą dodatki, jakie to będą akcesoria. Na razie nic nie wiadomo, ale myślę, że to pewnie coś fajnego będzie. Jeśli chodzi o gwint wewnętrzny do mocowania chociażby jakichś filtrów, to mamy tutaj 58 mm, co pozwala nam też oczywiście dzięki temu przykręcić chociażby matbox do założenia kolejnych sobie akcesoriów. I tak jak widzimy, już nasz sprzęt wygląda zupełnie poważnie, jak przystało na filmowy sprzęt do filmowania. Jeśli chodzi o takie ogólne informacje o całej serii, to już chyba wszystko. Warto jednak wspomnieć, że te obiektywy są dostosowane do aparatów Sony. Obsługują pełną klatkę, czyli mocowanie jest FE. Oczywiście również obsadzicie to w mocowaniu E, czyli w niepełnoklatkowych aparatach Sony. No i obsługują rozdzielczość do 8K. Aha, jeszcze zapomniałem dodać, są pyłoszczelne i zachlapaniowo-szczelne. No, jak nachlapiecie, to są szczelne.
przejdźmy teraz do 75, którą miałem okazję pracować. Jak już wiemy, 75 wygląda tak samo jak pozostałe obiektywy z serii, ma również te same przełączniki, tak samo jak pozostałe obiektywy z serii. Ma tą samą wagę, tą samą średnicę do mocowania filtrów, jak również tą samą liczbę listków przesłony. Jest to 9. Jeśli chodzi o kąt obrotu pierścienia, jest to 300 stopni, czyli identyczny jak w obiektywach filmowych ze stajni Samyanga, chociażby w Xinach. Minimalna odległość ostrzenia to 69 cm, a nieskończoność na nieskończoności. Jeśli chodzi o wnętrze obiektywu, mamy 10 elementów w 9 grupach, jak również 9 listków przesłony. Kąt widzenia obiektywu wynosi przy pełnej klatce 32,9 stopni, a w przypadku Super 35 mm wynosi 21,9 stopni. Za pracę autofokusa odpowiada liniowy silnik Samyanga STM. Pracuje on bardzo cicho, w zasadzie jest niesłyszalny. Jeśli chodzi o ustawienie samego autofokusa, ja preferuję raczej te wolne. Jestem przyzwyczajony do tego, że zmieniam sobie ostrość ręcznie i robię to dość płynnie i chciałbym, żeby tu tak było, więc moje ustawienia w aparacie były raczej na te powolne zmiany, czyli delikatne, tak żeby to miało ten look filmowy. Niemniej jednak oczywiście mając aparat możemy to sobie zmienić, żeby przyspieszyć sobie pracę autofokusa i tutaj obiektyw bez żadnego problemu wyrabia się z tą szybką zmianą ostrości, czyli przeskakuje z punktu w punkt, co pokazywałem też gdzieś tam na Instagramie, jak szybko potrafi przeskoczyć i jak celnie potrafi przeskoczyć, więc tak, jest to ogromny plus, jeśli chodzi o jakość tego obiektywu. Ja akurat mając aparat do filmowania, robię też bardzo dużo zdjęć i tutaj też powiem kilka słów o samym autofokusie w zdjęciach. W moim przypadku jest on zupełnie wystarczający. Zmienia szybko, nadąża bez żadnego problemu, żeby zmienić tą ostrość, czyli nie jest taki jakby muł filmowy, tylko faktycznie do fotografii również ten obiektyw się nadaje. Te zdjęcia wychodzą bardzo fajnie. To, co wspomniałem, soczewki dają sobie znać, chociażby ED, które wpływają na znikomość aberracji chromatycznej i faktycznie w zdjęciach, patrząc na Lightrooma, nie zauważyłem żadnej fioletowo-zielonej otoczki. Efekt bardzo dobry, zero praktycznie korekcji przy zdjęciach, jeśli chodzi o aberrację chromatyczną. No, oczywiście dodajmy, że w filmie jest podobnie. Jeśli chodzi o oddychanie obiektywu, zgodnie z tym, co podaje producent, od nieskończoności do 1 metra procentowo wynosi to 11,7%. Podsumowując moje takie pierwsze wrażenia, to podoba mi się właśnie to, że wszystkie te obiektywy są takie same, że są lekkie. Przy pracy z ręki, chociażby tak jak w tej chwili, bez żadnych dodatków, bez rigów, bez wsparcia, czy też pracując na gimbalu, no faktycznie tutaj jest na korzyść posiadania takiej gamy obiektywów. Wszystko mamy w jednej, niedużej walizce, załóżmy walizce albo torbie i tak naprawdę te miejsce nie zajmujemy przez wielkie obiektywy, mniejsze obiektywy, tylko tutaj mamy ten wymiar taki sam, wagę taką samą, więc zakładamy. Jak wiecie, myślę już o Sony, więc jeśli tylko będę miał Soniaka, uwierzcie mi, taki komplet z pewnością będę musiał sobie sprawić. Trzymajcie się, na razie. Dobra, jeszcze nie taki koniec z tym kompletem, bo jeszcze 24 jest, 24 i gimbal, to będzie. Zapraszam.